Jadłeś mefedron dzisiaj? Mefedron dzisiaj brałeś? Patrz na mnie, jak do ciebie mówię. Jadłeś mefedron dziś? Jakiś podejrzany jesteś. Tak. Cześć, moi drodzy. Dzisiaj chcę poruszyć temat dość kontrowersyjny, no i jak zwykle każdy temat w Polsce, każde wydarzenie w Polsce dzieli Polaków. I każdy ma swoje zdanie na ten temat i tutaj też chciałbym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami w tym temacie. Być może jestem w błędzie, być może nie. No, jak wszyscy wiemy, każdy ma wyrobione zdanie na ten temat, na temat rolników, strajków i tak dalej. I tutaj powiem od razu, żeby nie było, że nie szanuję rolników czy produktów rolniczych. Nie. Wiem, że praca rolników jest bardzo ciężka, wymagająca i do tego tutaj nie mam żadnego ale. I też rozumiem strajki rolników, oburzenie rolników, że walczą o swoje, ale nie ze wszystkim się z nimi zgadzam i o tym właśnie będzie dzisiejszy mój materiał, moje, że tak powiem, wywody. Inną sprawą jest też to, że nie wszystkie pomysły, dyrektywy, zarządzenia, przepisy unijne są fajne, czy działają na dobro, dla dobra tej czy innej grupy. I tutaj też nie mam zamiaru bronić, mówić, że wszystkie pomysły unijne są w porządku, fajne, super. Nie, jest od cholery takich pomysłów unijnych głupich. Ale jeśli chodzi właśnie o ten temat rolników, o ten tak zwany Zielony Ład, to nie jest, że tak powiem, czysto unijny wymysł, bo tutaj muszę przyznać jedno, że PiS-owi udało się zjednoczyć rolników nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Oczywiście narracją PiS-u jest to, że to wina rządów PO, że to wina Tuska. I powiem Wam, że wyjątkową perfidią jest teraz, że pisowcy solidaryzują się z rolnikami po 8 latach błędów, zaniechań ich rządu w tym obszarze. I zaraz powiem, o co mi tutaj chodzi. I żeby nie było, rolnikom też dam małego psztyczka w nos, bo też nie są bez winy. Zacznijmy tutaj od naszych szanownych rolników. Moi drodzy rolnicy, problem jest w tym, że zamiast czytać, obserwować, wy wychodzicie na drogę, wyjeżdżacie na drogę i blokujecie drogi tym, co winy nie ponoszą, czyli zwykłym ludziom. Powinniście z tym wszystkim jechać na Nowogrodzką. Tam jest przyczyna waszych problemów. I jeszcze jedno. Chodzi tutaj o te hasło na tym wypasionym ciągniczku.
Tak dla jasności, być może ten rolnik jest niedoinformowany, być może zaślepiony, ale wypadałoby się po prostu dokształcić, doinformować, kto ten Zielony Ład podpisał. I o tym zaraz też rozwinę, bo to oczywiście teraz wszystko wina Tuska i złej Unii. Bo nie wydaje mi się, by Morawiecki czy Wojciechowski byli lewakami. To są po prostu pisiory w czystej postaci. Także ten transparent no tutaj jest, że tak powiem, nietrafiony. I dla tych, co mają taką wyjątkowo słabą pamięć, no tą amnezję pisowską tak zwaną, komisarz unijny do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski z namaszczenia Kaczyńskiego 16 grudnia 2021 roku zachwalał Zielony Ład jako program Kaczyńskiego i swój. Unijna polityka Zielony Ład powstała w Warszawie i nazwała się programem rolnym PiS. Ja nie jadę na fali Unii, to Unia jedzie na mojej fali. Tak, moi drodzy rolnicy, to wy wybraliście tych ludzi. 66% rolników głosowało na PiS, a dzisiaj blokują drogi, drą japy na Unię, na rząd obecny rząd koalicji. No, nie wiem, czy to jest hipokryzja, czy po prostu, nie wiem, niewiedza, niedoinformowanie. Ci wszyscy przekupni związkowcy Solidarności Rolników dzisiaj plują jadem na obecny rząd, na Unię, a tak naprawdę powinni pluć jadem na Nowogrodzkiej, nie na ulicach i nie blokować drogi zwykłym ludziom, którzy nie mają z tym tak naprawdę nic wspólnego. W trakcie ostatnich wyborów wśród rolników zwyciężył PiS, dostał ponad 67%. Unijnym komisarzem do spraw rolnictwa jest pisowiec. Mało tego. Kto się zgodził na Zielony Ład? Rząd Morawieckiego. Kto jest komisarzem do spraw rolnictwa w Unii? Polityk PiS. Od kiedy wiadomo o Zielonym Ładzie? Od lipca 2020 roku. I tu jeszcze raz powiem, niech rolnicy przeniosą się ze swoim protestem na Nowogrodzką, bo to oni są w 100% za tę sytuację odpowiedzialni, nie kto inny. I to nie kto inny jak Wojciechowski z PiS jest odpowiedzialny za protesty rolników w Polsce i w Europie. Ten komisarz do spraw rolnictwa Unii, Janusz Wojciechowski, z zawodu jest sędzią, o rolnictwie wie tyle, co żyrafa o nurkowaniu. To on tworzył z Kaczyńskim i Morawieckim politykę rolną Unii. Dzisiaj Kaczyński wzywa Wojciechowskiego do dymisji. Wojciechowski odpowiada Kaczyńskiemu, żeby spadał na drzewo. Gdy Tusk wzywał Wojciechowskiego do dymisji ponad rok temu, Kaczyński nazwał Wojciechowskiego najlepszym komisarzem unijnym na świecie. I jeszcze raz dla przypomnienia, kto protegował Wojciechowskiego na komisarza? No, ten nasz genialny strateg Kaczyński. No i pamiętna Duda pomoc. Tak jak powiedziałam, niech rolnicy idą protestować na Nowogrodzką pod Pałac Prezydencki, a nie blokują, zwykłym ludziom blokują normalne funkcjonowanie, bo przecież no co taki Szary Kowalski mu zrobi? Wojciechowski jeszcze coś powiedział. Na Twitterze czy tam platformie X zaprzedanie się to była obelga, a Zielony Ład w rolnictwie jest w pełni zgodny z programem rolnym Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku i bardzo dobry dla rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. Dlatego europosłowie PiS poparli moją reformę.
Lewica była przeciw. To tak dla przypomnienia. Pan premier chce zabrać głos, tak? Bardzo proszę. Pan premier Kosiniak-Kamysz, bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Panowie. Wysoka Izbo, sprawa protestów rolników w całej Europie jest sprawą poważną. Tak, nie było w Europie takich protestów nigdy. Rozumiemy powody protestów rolników również w Polsce. Zaniedbania ostatnich 8 lat są nie do przyjęcia. Brak opłacalności w rolnictwie jest tragiczny. Doprowadziliście polską wieś na skraj bankructwa. I kto za to odpowiada? Kto jest komisarzem rolnictwa w Unii Europejskiej? Janusz Wojciechowski z PiS-u, nominowany przez PiS na tę funkcję. Co Janusz Wojciechowski mówił o Zielonym Ładzie, przeciwko któremu teraz protestujecie, będąc w opozycji? Wypowiedź na Twitterze, gdzie pan komisarz jest bardzo aktywny, z 16 grudnia 2021 roku. Nie, proszę pana, w sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej, to Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma WPR powstała w Warszawie i nazywała się najpierw programem rolnym PiS. Reforma WPR jest z tym programem w 100% zgodna i bardzo dobra dla polskich rolników. Jest człowiek w Europie, który zjednoczył wszystkich rolników europejskich i polskich przeciwko reformie, którą zaproponował. To Janusz Wojciechowski. Do dymisji! Mniej więcej to na dzień dzisiejszy wygląda tak. Rolnicy protestują, PiS udaje, że ich wspiera. PiS-owski unijny komisarz do spraw rolnictwa Wojciechowski zniszczył europejskie rolnictwo. Oczywiście rolnicy tego nie widzą lub też nie chcą widzieć. Znaczy chodzi o to, że to dzięki właśnie ich wyborom, dzięki pisowcowi teraz protestują. Ten kolejny pisowski aparatczyk funkcję komisarza Unii Europejskiej potraktował jak kolejny polityczny łup. Tak naprawdę nie licząc tego Zielonego Ładu, który zniszczył europejskie rolnictwo, żadnej wizji, inicjatywy, bo oczywiście teraz się, że tak powiem, zażegnuje, że to on nie wymyślił tego Zielonego Ładu. Powiem wam tak, każdy kolejny dzień to jest po prostu dalsze pognębianie rolnictwa nie tylko polskiego, ale i europejskiego. No ale tu się nie ma co dziwić, bo jak wszyscy wiemy, jak się pisowcy za coś wezmą, to musi się obrócić w ruinę. Nie wiem, czy pamiętacie, na rok przed kryzysem zbożowym Tusk ostrzegał PiS, że ukraińskie zboże zaleje rynek i wysadzi w powietrze polskich rolników. Kaczyński powiedział, że Tusk powiela ruską propagandę. Jak się okazało, Tusk miał rację. Rok temu zaapelował o dymisję Wojciechowskiego. PiS go bronił bardziej niż niepodległości. No bo to w końcu był ich człowiek na jakimś tam stanowisku, mógł realizować chore wizje Kaczyńskiego czy innych pisowców. Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii. To słowa jednego z rolników cytowane przez Tygodnik Rolniczy. A teraz szefowa Izby Zbożowo-Paszowej. To zboże w końcu wyjdzie z tych wagonów i przyjdzie do nas. Tam się mógł rozwinąć robaki, się rozwiną. Różne bakterie i grzyby. To słowa o zbożu, który płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski. Miało pomóc Ukrainie. Miało ratować głodujących w Afryce. A tak naprawdę rujnuje polskich rolników i powoduje, że wszyscy zastanawiamy się, z jakiej mąki robiony jest polski chleb. Ostrzegałem już w czerwcu, razem z polskimi rolnikami. Mówiłem, że tak się stanie. Kaczyński na to zareagował słowami: Tusk stoi po złej stronie, a Morawiecki powiedział: to jest ruska propaganda. Przez ostatnie miesiące udawali, że coś robią, a nie zrobili nic. Poza jednym, zarobili pieniądze. Polacy dyskutują, czy rządzą nami idioci, czy złodzieje. Wygląda na to, że jedno i drugie. I jeszcze raz. Na Zielony Ład zgodził się rząd Morawieckiego.
Komisarzem do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej jest polityk PiS, który był broniony przez Kaczyńskiego niczym cnota własnej siostry. Wiadomo o Zielonym Ładzie było od lipca 2020 roku. Gdzie wtedy byli rolnicy? Czemu wtedy nie protestowali? Rolnicy niech przeniosą się ze swoimi protestami, tak powiedziałem, na Nowogrodzką, bo to oni są w 100% za tę sytuację odpowiedzialni. I próba zrzucania teraz winy na opozycję jest kulą w płot. Oczywiście rzecz jasna dla PiS-u to jest woda na młyn, bo to zły Tusk, zła Unia, zła koalicja jest temu wszystkiemu winna. Oni chcą się teraz wykręcić sianem. I bez problemu można znaleźć w internecie, czy nawet teraz też puszczają, nie tych pisowskich mediach, wypowiedzi Kaczyńskiego, gdzie chwali Wojciechowskiego za wprowadzenie Zielonego Ładu w Polsce i w Europie. Chwalił, że realizuje politykę PiS i te PiS mówię z dużej litery. Nie wiem, czemu rolnicy teraz nagle, nie chcą, nie potrafią zrozumieć, że to nie Unia, to Kaczyński z Wojciechowskim im to zgotowali. I ten gnój, to gówno powinni wozić na Nowogrodzką, a nie na ulice polskich miast. Rzecz jasna, Kaczyński też dostał nagle amnezji, gdy dziennikarze zaczęli go pytać o te niewygodne tematy, że nic nie pamięta, że nic takiego nie mówił, że to manipulacja i tak dalej. I tutaj mam też taki krótki materialik właśnie z tej typowej pisowskiej amnezji. I po tym filmiku, który teraz wam wrzucę, chciałbym też takiego psztyczka w nos dać trochę rolnikom. Być może się naraży wielu ludziom, ale ja osobiście tak to widzę. Być może się mylę, nie mówię, że nie, ale tak to ja odbieram. Ale to po tym materiale filmowym. Panie prezesie, czy pana ktoś prowadził w sprawie rolników, że pan mówi, że ukraińskie zboże nie zaszkodzi polskim rolnikom? Bo lata ubiegłego roku niektórzy są w komisji śledczej w tej sprawie afery zbożowej. Pani wybaczy, ale ja sobie nie przypominam takiej wypowiedzi. Mówił pan w wywiadzie chyba dla Gazety Polskiej, że to ukraińskie zboże nie będzie żadnym problemem dla rolników. Mówił też pan premier. Proszę mi to pokazać, bo ja wygłosiłem przemówienie dokładnie odwrotnie. Wszystkie te wieści o tym, że tu są jakieś znaczące, bo gdzieś ktoś coś na lewo mógł oczywiście załatwić, ale że są jakieś znaczące ilości zboża w mieszalni paszczy, w innych miejscach, są po prostu wieściami nieprawdziwymi. Ale ciągle się to głosi. Mówi się, że spadek cen zboża w niektórych miejscach jest wynikiem właśnie tego, że silosy są pełne. W silosach jest rzeczywiście dużo, ale kukurydzy, a nie zboża. Znaczy kukurydza to też zboże, ale w każdym razie nie pszenicy, nie innego rodzaju zboża, które jest takie małoziarniste. Składa się z małych ziaren. I ta kukurydza będzie wykorzystana. Jak, to nie będę w tej chwili mówił, ale na pewno nie będzie to przeciwko interesom polskich rolników. To bądźcie tego państwo pewni. Nikt nie straci. Wszyscy sprzedadzą swoje zboża po naprawdę bardzo przyzwoitych cenach. Nawet jeżeli uwzględnić inflację. Moi drodzy, mam takie przeczucie, że oczywiście nie wszystkim, ale wielu Polakom i Polkom niezbyt się podoba to, że biznesmeni z branży rolno-spożywczej w furach za miliony monet blokują im dzisiaj drogi. Być może to jest tylko moje przeczucie. Bo przeciwko czemu i komu protestują ci rolnicy w tych wypasionych ciągnikach? Przeciwko Unii Europejskiej? Okej,
to dlaczego uprzykrzają życie innym Polakom, którzy tak naprawdę nie mają z tym nic wspólnego? Nie wiem, być może jestem zwykłym mieszczuchem, nie znam się na wsi i na wsi jest faktycznie taka bieda, tylko że taki rolnik jeździ ciągnikiem Lamborghini za 1 czy 2 miliony złotych, a taki miastowy bogacz, przedsiębiorca to rozbija się jakimś 10-letnim Fiatem i jeszcze śmie trąbić na biednego rolnika. I nie wiem, mnie osobiście, powiem wam, troszeczkę wkurwia i trzeba mieć tupet, żeby przyjechać ciągnikiem kupionym z pieniędzy z dotacji Unii Europejskiej i protestować, jaka ta Unia zła. Za paliwo też dostają zwrot z naszych podatków. Jeszcze może niech księża też strajkują, bo nie płacą podatków i nie wiem, jakieś uprzywilejowane jeszcze, niech wszyscy zaczną strajkować. Ja jako zwykły przedsiębiorca nie dostaję jakichś dotacji, nie dostaję wyrównań. Jeśli nie mam kasy, nie potrafię zorganizować sprzedaży swoich usług, po prostu plajtuję. I jakoś nie wychodzę wtedy na ulicę. I nie wiem, wydaje mi się, że powinno się skończyć z tą perelowską apotezą pracy na roli. Dzisiejsi producenci rolni to po prostu są biznesmeni, jak widać, z wypasionym sprzętem. I spójrzmy jasno, te młodsze pokolenie widzi ten progres perelowskiego chłopa w przedsiębiorcę rolnego, a w biznesie, w normalnym biznesie, nie ma uprzywilejowanych. Więc takie zadam otwarte pytanie, być może się tu wielu narażę, ale wiecie, że mówię to, co mi leży na żołądku. Drodzy rolnicy, czy wiecie przeciwko czemu moi drodzy, czy wiecie przeciwko czemu protestują rolnicy w Polsce, w Europie? Przeciwko swojej biedzie w tych luksusowych traktorach za miliony monet z klimatyzacją? A może biedni to są ci zwykli ludzie, gdy muszą jeść pełne pestycydów, hormonów, antybiotyków, konserwantów i połowy tablicy Mendelejewa w tym wszystkich ulepszaczach, przyspieszaczach i innych świństwach, które jemy w produktach spożywczych. Unia chce zabrać miliony szpryc tej chemii zakazać, by nasze dzieci nie faszerowały się tą chemią, pestycydy, środki owadobójcze, antybiotyki, hormony. Przecież my to gówno jemy. Nie wiem, jestem za tym, żeby, tylko to jest niemożliwe, ale czemu teraz rolnicy nie robią na naturalnych nawozach? Tylko właśnie chemię i o tą chemię między innymi się buntują, że nie będą mogli tej chemii pakować do żarcia tych przyspieszaczy. I powiem wam szczerze, że wkurwia mnie szczerze twierdzenie rolników, że gdyby nie oni, nie miałbym co żreć. Skontruję to w ten może sposób. Gdyby nie krawiec, nie miałby kufajki, żeby założyć na dupę i wyjść w pole. Gdyby nie mechanik, ten twój wypasiony traktor by nie odpalił i pozostałby ci tylko koń. Gdyby nie pracownik rafinerii, nie miałbyś tego półdarmowego paliwa. Gdyby nie inżynier, nie miałbyś tego wypasionego traktora czy innego sprzętu rolniczego. Możemy tak piłeczkę odbijać w nieskończoność. Nie jesteście żadną grupą, której należy się większy szacunek niż innym, bo każdy swoją pracą zasługuje na szacunek. Jest ta różnica, że inni strajkowali przeciw, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać,
strajkowali, żeby godnie żyć, mieć godne zarobki. Nie o to, żeby mieć więcej dotacji, a i więcej chemii pakować w żarcie i tym podobne. Być może to trochę upraszczam, wiem, ale każdy, kto pracuje w takim czy innym zawodzie, zasługuje na szacunek, bo ten świat jest tak skonstruowany, że każdy jest od każdego uzależniony. Nie jesteście, moi drodzy rolnicy, samowystarczalni, a cały świat jest uzależniony od was. Bo fakt, wy produkujecie żywność, ale inni produkują dla was co innego i tak jak ty sobie, rolniku, nie wyprodukujesz traktora, nie wyprodukujesz sobie paliwa, ja sobie na mini działeczce mogę ziemniaki posadzić, szczypiorek i tak dalej. Wiem, znowu to upraszczam, ale chodzi mi o to, że tu każdy jest uzależniony od każdego. I drodzy rolnicy, przestańcie straszyć, że przestaniecie orać, siać i bydło hodować, bo robicie to dla siebie w pierwszej kolejności. Nie robicie tego z dobroci serca, charytatywnie. Robicie to dla zysku, tak? Ja pracuję dla zysku i każdy ktoś, kto pracuje, to pracuje dla pieniędzy. A na wasze miejsce i produkty pchają się ze wszystkich stron inni producenci. Walczycie o swoje i to chcecie szacunku dla was, okej, ale wy też szanujcie tych zwykłych ludzi. Jeszcze jedna sprawa. Przez 8 ostatnich lat popieraliście tych sukinsynów z PiS-u. Wybieraliście właśnie sobie sami tego waszego komisarza z nadania PiS. To PiS w waszym imieniu walczył o tego komisarza. O co więc ta cała chryja? Komisarz przestał się podobać? Przecież to jest wasz wybór. A Zielony Ład podpisał wasz ulubiony premier z PiS-u Morawiecki. Za to wszystko, co dzisiaj się dzieje, dziękujcie właśnie tylko i wyłącznie sobie, swojemu premierowi, swojej partii. Na koniec to skwituję w ten sposób. Rolnicy zakochali się w PiS-ie. Ten zrobił im dziecko i ich zostawił. Teraz od Tuska chcą alimentów. To nie są moje słowa, ale bardzo mi się spodobały, bo są bardzo trafne. To jest, tak oddaję, ślepo wierzyliście PiS-owi, głosowaliście no niemal hurtowo na PiS. Ten cały Zielony Ład, to całe gówno, te zboże z Ukrainy, to jest właśnie dzięki waszym wyborom i waszym politykom. Więc nie zatruwajcie życia normalnym ludziom, a idźcie protestować tam, gdzie powinniście, czyli na Nowogrodzką, albo tam pod Mickiewicza do Kaczyńskiego, bo tam są główni winowajcy, a nie zwykli ludzie. No i to na dzisiaj tyle. Pewnie się wielu naraziłem, ale tak powiedziałem, szanuję pracę rolników, ale wiem, że tutaj też oni nie są bez winy i o tym wydaje mi się trzeba było powiedzieć. No a jak zawsze jestem ciekaw, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Ja powiedziałem swoje, także dzięki. I do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć. Sygnałów o tym, że PiS nie ustąpi, działacze PiS-u na czele z premierem, prezesem Kaczyńskim nie ustąpią, dopóki mnie nie wykończą, to było bardzo dużo. Po taśmach pani Begier, po wybuchu tak zwanej seks afery
na lotnisku w Gdańsku spotkałem się z prezydentem Wałęsą. I prezydent Wałęsa wtedy, siedziałem z nim dłuższą chwilę, było opóźnienie samolotu. Prezydent Wałęsa mówi: panie premierze, oni pana zamkną. Ja mówię: panie prezydencie, śmiałem się, po prostu przepraszam, że się uśmiecham, ale śmiałem się. Mówię: panie prezydencie, niech pan nie żartuje. Za co? Wie pan, jak nie w tej sprawie, to niech pan wie, że oni już szykują następną na pana. Mówię: ale jaką, panie prezydencie? Prezydent Wałęsa mówi: ja nie wiem, ale ja ich znam. Ja ich znam. Mówi: i oni nie spoczną, dopóki pana nie wykończą. Chorzy na to. To są ludzie, którzy później się podniecają tymi nagraniami chyba, w sposób polityczny oczywiście podniecają się i przesłuchują to, wyciągają jakieś wnioski z tego i cieszą się, że tu nagraliśmy kogoś, tam nagraliśmy kogoś. No drodzy Państwo, to jest chore po prostu, to jest chore.